jest śniadanie Michaela Phelpsa. W dzisiejszym materiale spróbuję jego całej diety. Najczęściej pojawianym się komentarzem diety i treningu, jaki miałbym zrobić, była właśnie dieta Michaela Phelpsa. Ten 28-krotny medalista olimpijski do dziś dzień nie został pokonany i nadal jest najbardziej utytułowanym sportowcem na olimpiadach. Jego częstotliwość treningów pozwalała mu zjadać ogromne ilości kalorii. I w pewnym momencie w internecie powstała wielka dyskusja oraz kontrowersja dookoła tego, co zjada na co dzień. Wiele osób realizowało materiały, w którym odtwarzało i pokazywały, jak wygląda jego legendarny jadłospis. I właśnie w dzisiejszym materiale będę wzorować się na materiale Furious Pita, który ponad 13 lat temu zrobił wyzwanie zjadania jego całej diety. W skład tej diety wchodzą 3 tosty z serem, jajkiem oraz masłem, tosty francuskie, pankejki z czekoladą, omlet z 5 jaj, owsianka z borówkami, 2 kanapki z serem i szynką, pół kilogramów makaronem z sosem, duża pizza pepperoni, kolejne pół kilograma makaronu z sosem oraz 5 energetyków. Taki zestaw dostarcza ponad 12 000 kalorii i w dzisiejszym materiale zobaczysz, jak sobie z tym radzę. Seria z ekstremalnych diet na tym kanale cieszy się znaczną popularnością, więc jeżeli chcesz odblokować kolejny materiał tego typu, dobijmy tutaj 20 000 polubień. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco, a tymczasem pora się zważyć. Moja waga na początku tego wyzwania wynosi 82,6 kg. A tymczasem pora to rozpocząć. Lecimy sobie z pierwszym posiłeczkiem, który będzie kumulacją różnych posiłków. Tak naprawdę nie robiłem żadnych zakupów, licząc, że wszystko zorganizuję dzisiaj, ale mogę się przeliczyć, ale mam nadzieję, że też nie, że jednak na chacie będzie dużo rzeczy. Trzymaj kciuki, żeby mi się udało, bo naprawdę to był długo wyczekiwany odcinek. Przypominam ci, zostawmy tutaj dobrą aktywność, napisz w komentarzu, kogo dzień robić jako kolejny i kontynuujemy tą serię, ponieważ ona jest fajna do oglądania, więc róbcie co należy, a ja robię co należy, czyli zjem to dzisiaj. Chyba. Nie wiem, czy zjem w sumie, zobaczę, no nie wiem, tyle jedzenia, kurde, boję się. Patelnia w dłoń i lecimy z tym. Powiem ci, że naprawdę gotowania jest co niemiara. Mogłem pójść na łatwiznę i wszystko pozamawiać, wszystko kupić, ale tak naprawdę powiem ci, że ja lubię gotować, więc w tym odcinku również to muszę zrobić, a z racji tego, że nie robiłem tych zakupów, tak jak ci mówiłem, to muszę być teraz mocno zdeterminowany, mocno spięty, żeby to wszystko dobrze zrobić. O, pies wszedł. Halo? Co tam? No jest wszystko w porządku, jest dobrze robią. Siema, możesz iść? Phelps miał psy, czy nie? Nie wiem. Może pływał pieskiem. Nowy rok to czas postanowień, ja już się wziąłem za siebie, ale jeszcze trzeba to zrobić z moimi psami, a w tym momencie mam nie jednego, a 2 pieski do zaopiekowania, do nakarmienia. Partner naszego filmu to Psi Bufet i właśnie on będzie tutaj wspierał apetyt pięknego goldenika i borderika. Loki, chodź szybko, zobacz co przyszło. Pankek, zobacz twoje ulubione. Proszę bardzo, patrz, proszę bardzo. Ojej, no opisuję już. Dla osób, które nie wiedzą, Psi Bufet to świeże jedzenie, to nie jest zwykła karma. Jest to jedzenie jakości human grade, czyli nawet człowiek by mógł się tym odżywiać. Mają potężny wybór smaków, bo jest ich aż 8. Wołowina, indyk, kaczka, a nawet dziczyzna. Więc czy macie niejadka, czy alergika, każdy znajdzie coś dla siebie. Samo mięso, warzywa, owoce i witaminy, żadnych wypełniaczy. Są też zdrowe smaczki do trenowania. Przy 2 psach logistyka to podstawa i właśnie to, co podoba mi się w Psim Bufecie, to, że możesz jedzenie zamrozić i mieć zawsze je pod ręką. Psi Bufet działa w subskrypcji. Podpinasz kartę raz, a kurier przywozi świeże zapasy prosto pod drzwi co kilka tygodni. Ja nie muszę pamiętać o zakupach, a psy mają zawsze pełną miskę. Z moim kodem SZEF łapiecie aż 40% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Link macie w opisie, spróbujcie i pieski wam za to podziękują. Ostatnie dni pieski jechały na rybce, a dzisiaj mamy miks wołowiny oraz wieprzowiny. Coś dla urozmaicenia i właśnie to mi się podoba, że można tutaj mocno zmodyfikować miskę piesków. No i mam czystą głowę, że to jest porządnej jakości. Ale tu pucują. Szybkie podsumowanie, co na razie mamy? Przygotowałem tutaj już owsiankę, tym cię nie zanudzałem, to zwykła owsianka. Mamy tutaj dodatek owoców do płatków owsianych. 3 jajka przydadzą się do kanapek, które zaraz będziemy robić z dodatkiem sera oraz chamskiej ilości masła, w sensie chamskiej, no będą takie po prostu mega maślane. No i coś, co mnie najbardziej przeraża, czyli potężna ilość energetyków, monsterów. 5 na dzień. Tyle było na tym filmiku Furious Pita, który jest dla mnie takim wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o odtworzenie tego challenge'u. W ogóle to jest śmieszne, bo Furious Pete był jedną z pierwszych osób, które śledziłem, jeżeli chodzi o challenge jedzeniowe przed Mattem Stolim i tak dalej, mi się wyświetlił i to on był takim jakby ojcem tego wszystkiego, żeby zainspirował mnie do tego typu materiałów. Fajnie otworzyć coś po latach. 13 lat temu ten film był opublikowany, kupę lat temu. I to był chyba najbardziej oczekiwany odcinek z wszystkich wyzwań, które mnie prosiliście do odtworzenia, bo odcinek Michael Phelps na Instagramie pisaliście mi we wiadomościach, pod komentarzach, pełno tych komentarzy, człowieku nastrzelane było, a ja zawsze
zawsze mówiłem, spokojnie, spokojnie, musisz się nauczyć pływać. No i w końcu się nauczyłem, ale powiem ci, że w ogóle tak naprawdę ponad rok temu miałem podchodzić do tego odcinka. Wtedy najbardziej trenowałem pływanie. Pozdrawiam Anię, która mnie nauczyła właśnie pływać kraulem, ale tak naprawdę tak długo to trwało i teraz jestem już przymuszony do nagrania tego odcinka, więc mówię, dobra, robię, spokojnie, puśćcie. Dobra, lecimy z tym przygotowaniem tego wszystkiego, patelnia nagrzana, uwaga, jest mocno nagrzana. Zaczniemy od zrobienia tych kanapek, czyli bierzemy masło, jeszcze nie chleb, jeszcze masło. Myślałem, żeby nakładać ją na kanapki, ale zrobimy po prostu tak, że damy masło, niech ono się tutaj roztopi. No i teraz robię taką akcję, że biorę chlebek, moczę tutaj w tym masełku. Oczywiście bierzemy serka, pełno tłusty serek, tutaj nie mamy tej wersji żadnych odchudzonych, potrzebujemy kalorii jak najwięcej się da, żeby to wszystko było dobre, smaczne i tak dalej. Przykrywamy sobie oczywiście tutaj, dajemy chwilę, żeby się tutaj to masło wsiąkło w kanapeczkę i możemy zrobić, z racji tego, że to ma być duża ilość masła, to możemy to masło jeszcze dodać sobie tutaj na kanapkę, żeby tą drugą stroną również się rozpuściło i również się wsiąkło, żeby również wsiąkło w nasze tosty. By były grube, znaczy pyszne. Stop, czekaj! Tak naprawdę zapomniałem dodać jajka jeszcze zsadzonego, więc awaryjnie ściągam na razie te tosty. Szybka akcja ściągania tostów, ponieważ tam były tosty z serem, masłem oraz jajkiem. Mam nadzieję, że ten ser już się nie przyczepił na tyle. O, przyczepił się. Dobra, nic. Zrobimy tak, że dodam te jajka na górę. 2 z 3 rzeczy mamy już gotowe. Są tosty z jajkiem, mamy owsiankę blueberries, są 2 monstery, a potrzeba jeszcze pancake'ów z czekoladą. Więc mamy już wcześniej przygotowaną masę na pancake'i. Patelnia jest nagrzana. Jeszcze troszeczkę ją podgrzejemy, ponieważ patelnia musi być zajebiście dobrze nagrzana, żeby pancake'i wyszły. I tak naprawdę mógłbym teraz dać 3 na jedną patelkę, ale najlepiej piec na środku, zauważyłem, że jak pieczysz na środku, to wychodzi ci najlepszy, równomiernie to ciepło idzie do góry i wychodzą mega dobrze. Dobra, git. Myślę, że to jest idealna konsystencja na środeczek. Dobra, tyle wystarczy. Dajemy czekoladkę, bo one powinny być czekoladowe. Czekamy na pierwsze bąbelki. Dobra, mamy pierwsze bąble. Właśnie to jest to, że musisz przywrócić, póki jeszcze ten pancake jest na górze mokry. I wtedy sobie przewracasz i on będzie teraz tą mokrą stroną podnosił swoją objętość i tak puch. Amerykańskie śniadanie, czas zacząć. No dobrze chyba powiedziałem, on chyba Amerykaninem był. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Zaczynam od owsianki blueberries. 500 kalorii w takiej owsianeczce, dużo węglowodanów, praktycznie 0 białka. Psi włos? Czy to dodaje białka? Ale jedząc tak potężną liczbę kalorii, w ogóle on nie musiał martwić się o białko, ponieważ z pożywienia, które będzie jadł, to białko jest na bieżąco dobijane w płatkach owsianych, w mące, w chlebie, w jajkach i tak dalej. Obstawiam, że i tak co najmniej 200 gramów białka dobija ze spokojem. Bardzo przyjemny vibe takiej owsianki. Mega zdrowe, więc zaczynamy ten dzień bardzo zdrowo. Pierwszy monsterek. O. Od razu odpalam sobie kolejnego, ponieważ będę mieszał sobie smaki. Ten posiłek szczerze kojarzy mi się z dietą Ziza, bo pamiętam, że jak robiłem taki odcinek, cała dieta Ziza, to on miał właśnie taki posiłek, gdzie miał taką owsiankę z dodatkiem owoców i chyba mi się wydaje, że identyczną zrobiłem sobie właśnie wtedy. Mega zdrowa, ale mega stająca w gardle. Ale to tak naprawdę jest rozgrzewka, 500 kalorii plus energetyki. Ile taki ma? 237 kalorii. To prawie 1000. Teraz mam do wyboru albo takie tosty, albo takie pancake'i. Obie wersje wyglądają iście amerykańsko. Myślę, że na początku zjem sobie coś słonego. Było słodkie, to teraz będzie słone. Jajeczko dałem sobie na górę, no bo tam dałem kichę z tym serem, że do środka go już nie zdążyłem dać, bo zaczęło mi się to otwierać. Ale patrz, maślany, przypieczony tościk, pięknie to wszystko wygląda. Kurde, jak leci to jajo, co jest? Muszę się spieszyć. Wszystko sobie opierdzieliłem jajem. Ja pierdzielę. Dobrze, że ciemna bluzka, bo bym mega miał faila. I tak mam. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz jajo na spodniach. Bo właśnie mam jajo na spodniach, a powinno być w środku. Trochę tego, trochę tego. Powiem ci, jajo stoi w gardle. A powinno być w spodniach, człowieku. Okay. Łamię zasady gry. Wjeżdża teraz słodki pancake. Trochę słonego, trochę słodkiego. Wow. Mordo, zobacz to. Goście, jakie to jest dobre. Zajebiste. To na razie mój numer 1. Te tosty są spoko, ale powiem ci, że jajko i ser i ta ilość masła, no troszeczkę jest taka odczuwalna, że wszystko jest takie mega fluffy, a tu jednak taki gęsty pancake z czekoladą. Niezłe połączenie, serio. Możemy sobie wybrać top 1 posiłek z tych wszystkich, które tutaj będą.
Przepraszam. Na razie są to ewidentnie pancake'i. Bardzo słodkie, bardzo dobre. I zajebisty przepis. Jak chcesz przepis na pancake'i, odezwij się w komentarzu, chętnie się podzielę. Teraz zrobię sobie taką innowację, czyli biorę sobie kanapkę, biorę sobie czekoladowego pancake'a, robię połączenie światów, słodkiego ze słonym. Zobaczymy, jak tak będzie to smakować. Nie jest złe. Jeszcze nie przegryzłem tutaj żółtka. Wypływa. Halo? I znowu jestem upieprzony. Więc szybko pozbywam się dowodów zbrodni, które uwaliły mi koszulkę znowu. I co ciekawe, ani razu żaden piesek nie podskoczył do mnie dzisiaj o jedzenie. Brawo dla piesków! Za wcześnie te brawa. Już jesteś, tak? Patrz to. To jest odpowiednik ciebie. To jest pancake? To jest pancake. A to pan chciałeś mi zjeść, chłopie? Nie możesz tego, bo on jest z czekoladą, patrz. I teraz cię zjem. Tak jesteś słodki. Pamiętajcie, psy nie mogą czekolady, a ja to muszę pomóc. I takim oto sposobem bang, bang, bang. Pozostało tylko opić energole. Pierwsza resztka. Monster. Drugi. Wszystko zjedzone, cieku, kofeina. 300-800 puls. Pora wbić na basenik, trzeba zaliczyć oczywiście trening pływacki. To jest obowiązek w takim dniu jak Michael Phelps. Wszystko ogarnięte, Michael wjeżdża do basenu. Dobra, pora rozpocząć trening. Ogólnie ciężko będzie tutaj pewnie z nagrywaniem, bo już na mnie patrzą, że tu chyba nie wolno filmować. Więc zróbmy tak, że mam ten trening tutaj przygotowany, zrobię sobie go i później Ci na spokojnie wszystko powiem, jak było i jak mi się udawało to robić. Bang! in the city and I'm working 60. If the brothers on the L, then I think you know the word. All the rest be in the luggage and it's going to a turn. Everybody in that messing with the herd. Co ciekawe, ten odcinek miałem realizować ponad rok temu, gdzie w tamtym czasie skrupulatnie przygotowywałem się właśnie do tego materiału, ponieważ chciałem podszkolić swój styl pływania. Robiłem to pod okiem Anny Dowgier, czyli naszej polskiej pływaczki, która na swoim koncie ma mnóstwo wysokich osiągnięć. Jak możesz zaobserwować, początki mojej nauki były mocno początkujące, a na ten moment czułem się na tyle pewnie, aby zaliczyć treningi, które chociaż w jakimś stopniu dawałyby odzwierciedlenie tego, jak muszą przepalać kalorie zawodowi pływacy. Minęło jakieś 25 minut treningu. Powiem Ci, że mocno i z taką objętością na brzuchu dużo ciężej niż myślałem. Ale pora na rundę drugą. Lecimy z tym. In the city and I'm working 60. If the brothers on the L, then I think you know the word. All the rest be in the luggage and it's going to a turn. Everybody in that messing with the herd. Teraz trzeba odhaczyć kolejne posiłki i przygotuję sobie tosty francuskie z cukrem pudrem. Mam tutaj ściągę, sobie patrzę. Oraz zrobimy sobie omlet z 5 jajek. To będą dwa posiłki, które teraz wpadną. Później będę miał kanapki, ale to później. Tu już mam wybełtane 5 jajeczek, a z tych dwóch zrobię masę, którą użyję do tostów, żeby je sfrenchować. Będą francuskie tosty, French toast sfrenchowane. Tutaj dodałem jeszcze troszeczkę skrobi ziemniaczanej, cukru oraz masła, żeby to wszystko miało fajną taką konsystencję do francuskich tostów. I słuchajcie, biorę inny talerz, bo stwierdziłem, że na takim półmisku to będzie ciężko zamoczyć to wszystko, więc wylewam masę tutaj, o. Ogólnie taka moja refleksja, bardzo dużo jaj. Ziomek je bardzo dużo jajek, więc to jest naprawdę Eggman. Ja bym go nazwał Eggman. Jak dotrwasz do tego momentu, napisz komentarz Eggman, to będę wiedział, że właśnie oglądasz do tego momentu. Rozgrzewamy dobrze tą patelkę, szybko czyszczę sobie tutaj blat z cukru. No i teraz etapami. Chleb do masy. Nawilżamy go na spokojnie, żeby był mocno, mocno tutaj nasiąknięty całym francuskim farszem. Oh yeah. O tak. Okay. I przenosimy i ma skwierczyć. Sobie przysunę talerz, żeby nie było fejla. Łup. O, skwierczy, elegancko. No i druga kanapka, masaż, masaż, masaż. Z drugiej strony. Ole, tutaj chodzi to, chłopie. Dobra, i siup. Skwierczy, skwierczy. Czekam, aż się zrobi. Bang, bang, bang. Teraz szybka akcja, przewracamy na drugą stronę. Łup. Ej, ładnie to wygląda. Fajnie przypieczone tosty. Fajny wafel. Fajny. A co to za nos? O, przyszedł. O kurde. Siema. I pozostało jeszcze zrobić omleta. Ja chyba z tego zrobię jajczycę, tak będzie łatwiej. Powiem Ci tak, jajka to jajka.
byleby było 5. No i patrz, w sumie wszystko mi się zmieści na jednym talerzu, więc elegancko. Nie marnujemy więcej talerzy. Jajuwa. O, tutaj. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, szczerze mówiąc, mój limit gotowania chyba na ten odcinek się wyczerpał. Nie chce mi się już robić, szczerze mówiąc, tych wszystkich posiłków. Trochę robię się leniwy. Mi się wydaje, że raz, z racji objętości jedzenia, raz, z racji objętości aktywności, dwa, z racji, że nic nie kupowaliśmy dzisiaj do jedzenia, w sensie nic nie kupowaliśmy takiego gotowego, tylko wszystko było przyrządzane przeze mnie. No to warto byłoby coś kupić również. Dobry wafel. Na ten moment jeszcze nie jest źle, ale uświadamiając sobie fakt, że jeszcze będę musiał zjeść jedną pizzę, 2 razy pół kilo makaronu oraz 2 kanapki, no to naprawdę się robi grubo. Wierzę od doktorek, jako kolejny monsterek. Ogólnie łączy ma ich być dzisiaj 5, więc jest to kolejny. Szako-citrony, jak pachnie. Powiem ci, że monstery są spoczko. Ja ogólnie na co dzień energetyków troszeczkę unikam, bo wolę po prostu wypić sobie kawę. Wolę czystą kofeinę w postaci takich właśnie rzeczy bardziej naturalnych. Albo sięgam po suplement, jak już to wolę po prostu napoje zero. A tych z cukrem to w ogóle nie pijam. I widzę po sobie, że chyba dużo kofeiny jest, bo zobacz to. Ręka coś tak dziwnie lata. Troszeczkę czuję na sercu tak, znaczy w sensie, nie że na sercu czuję się źle, ale tak po prostu tak czuję, że coś jest grane, proszę jajeczko, ale fajny tościk. Fajny wafel, jak to mówi klasyk. Ostatnia łyżka jajka, łyczek monsterka. Wow! Skoro jem i trenuję jak Phelps, no to będę trenował nie tylko pływanie, ale również i siłownię. Nie wiem czy wiesz, ale każdy olimpijski sportowiec oprócz treningu w danej dyscyplinie robi uzupełniająco trening siłowy i również jest tak w tym przypadku. Tutaj mamy trening z podziałem na różne etapy. Ja dzisiaj będę wykonywać taki, który jest nastawiony na siłę główną jako FBW. Mamy tutaj 3 warianty A, B oraz C. I tak naprawdę będę tutaj robił każdy z wariantów, ponieważ chcę sobie zrobić całościowy trening, jaki jest pod takie olimpijskie, hardkorowe pływanie. We got it next. That's how you finesse. We come for they next. We come to collect. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Pamiętaj, że mnóstwo uzupełniającego sprzętu znajdziesz na sklepie KFD. Z kodem IFY masz rabacik przy zamówieniu na cały sklep. Tell them reset. When they at their best. We still not impressed. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Bought a watch with the stone. Podczas treningu tupiam sobie monsterka i lecę dalej. We doing ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the sprinter and shoot us a movie. We pull up the packs and then get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't. To właśnie najczęściej widzę, jak ćwiczę. Takiego przystojniaczka i takiego, który jest z ziarna. Ała! Pancake! No kurde! Pankuś! Przepraszam. Przystojniaczki! Chcę ćwiczyć. Jakie łapcie. Fajne. Ale mi jeździ po brzuchu. Słyszysz? We got it next. That's how you finesse. We come for they next. We come to collect. Tak jak ci mówiłem, koniec z posiłkami przygotowywanymi. Robię teraz małe zakupy. Na początku pojechałem na stację kupić sobie kanapki z szynką, ale później się czaiłem, słuchaj, przecież to mają być serem i z szynką, więc wyczaiłem takie tosty w Żabce. Wziąłem sobie 2 sztuki, bo tam Fury Speed miał 2 sztuki na swoim wyzwaniu. I to jest piękne, w końcu zjeść coś na ciepło, nieprzygotowywanego przez ciebie. Mega dobry. Już chyba kiedyś robiliśmy test tych tostów, przy okazji jakichś nowości. W ogóle dawaj znać, czy testni za serią nowości. Jak tak, to napisz w komentarzu nowość. Ale dobre. Chyba trzeba będzie zrobić, bo widziałem dużo fajnych rzeczy. Dla zachęty kupiłem jedną nowość w Żabce, która mnie mega zaciekawiła. Wiedziałem, że dużo osób to testowało, więc ja również to przetestuję. Swoją drogą kanapki od Makowicza też są bardzo dobre, tylko że brakuje tutaj sera, a chcemy trzymać się wytycznych. No i w sumie chcemy się trzymać wytycznych, a będę testował teraz coś bonusowego. Zachęcam cię do po prostu komentowania, czy robimy te odcinki z nowości, czy nie. No i co mamy do testów? Takie coś. Są to lody o smaku brzoskwiniowym w polewie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale nie wiem, czy to jest w ogóle to. Ale w Żabce widziałem, że są jakieś monoporcje i to mi bardzo przypomina właśnie taką monoporcję. Tylko nie wiem, czy monoporcje są w wersji lodowej, czy takiej zwykłej. Co to jest monoporcja? No sobie wpisz. Monoporcja to jest takie jedzenie, takie właśnie, jakby to powiedzieć, to zajebiste.
No monoporcja. Nie wiesz? Nie wiem, co Gość żyje w internecie i nie wie? Nie wiem, co to jest No to monoporcja. patrz, monoporcja. Że masz takie ładnie wyglądające ciasteczko. Okej. Deser. No to można zaliczyć, bo monoporcję. Można zaliczyć. Monoporcja lodowa. Wygląda zajebiście. Nawet nie wiem ile to kosztowało. 12-15 zł. Chyba. No, chyba 12 coś. No. To jest lód. No. Okej. To się wyciąga. Jaki ze mnie wieśniak, to jest grane. Ale powiem ci, że spoko. Takie brzoskwiniowy lodzik taki. Czuć, że ta polewa, która jest tutaj, jest taka sztuczna trochę. Taki smak, taki jakby aromatyzowany, sztuczne. Lepiej wygląda niż smakuje. No, jakbym kupił sobie sorbet, to bym dużo bardziej z tego był zadowolony. Teraz to smakuje jak takie ciastko, takie... Nie wiem, czy jadłeś kiedyś takie ciastko właśnie z cukierni. Takie, wiesz, takie z kremem, z taką polewą i tak dalej. I one są takie aż do przesady słodkie. To takie nie jest. To fajne porównanie. Warte 12 zł? Nie. Wolałbym kupić sobie za 12 zł pół litra sorbetu i bym miał, no. Wyszłoby to smacznie i pysznie i bardziej objętościowo. Zajadam swoje kanapki z moją monoporcją, trochę tutaj nadprogramową i lecimy na kolejne wyżerkowe danie, nieprzygotowywane przeze mnie. Albo ładnie to powiedziałem, nieprzygotowywane. Bardzo ładnie. No i co? Pora na pizzorkę. Tutaj mam pizzę, wersja salami czy pikante. No i próbujemy. Ogólnie zamówiłem sobie taką neapolitańską. Dawno nie jadłem takiej pizzy, włoskiej typowo. Bardzo teraz ostatnio leciałem w same hamowy. Wow, fajna słoność, dobra pizzka i widać, że dobre ciasto. Podobno jak masz tak przypaloną pizzę, to jest wszystko w ramach jeszcze perfekcyjności pizzy, że ona może być tak przypalona. Tak mówią na necie pizzaiolo. Nie wiem, czy to jest po prostu patent, żeby klienci nie mogli się skarżyć, czy po prostu tak jest? Dawaj znać w komentarzu. No ale słuchaj to, ciasto, no jest dobre, takie typowo włoskie. Czuć w tej pizzy pieniądz, naprawdę. Powiem ci, mega apetyt po basenie, ale do tej pizzki muszę sobie jakieś picie dać. Kolejna nowość sobie testuję. Cola 0000, 7 zgłoś się. O, w końcu nie Monster, kolejny kawałeczek. No powiem ci, że... Czy wyczuwałem, że to jest bez kofeiny? Lekko inny smak. Aż mi się głos zmienił. Nie mam sosu, abym zamoczył ranty. Paradoksalnie, po takim basenie, po takiej aktywności, jaka czekała mnie dzisiaj, powiem ci, że jestem mega głodny. Jestem zdziwiony, jak łatwo takie jedzenie wchodzi. Tak jak na takich wyzwaniach, czasami musiałem naprawdę pokombinować, żeby to jedzenie całe zmieścić. Tak tutaj wjeżdża to o dziwo łatwo. Dobry tip dla wyzwań jedzeniowych: robić basen przed jedzeniem, serio. Bo pizzy już nie ma. A tak dokładnie to teraz jej nie ma. A jeszcze makarony przede mną. Trochę włoski wieczór się zapowiada. Powoli zbliżamy się do finału tego odcinka. Ja już przebrałem się w piżamkę, ale muszę skonsumować jeszcze 2 razy 500 gramów makaronu. I tak się składa, że mam tutaj przygotowane 2 opakowania. Pokażę ci, jak w ogóle to się prezentuje. Co tutaj się dzieje? Makaroni. Żeby nie było, zważymy sobie 0. Ponad 500 gramów takiego makaronu. Wiadomo, plus opakowanie, ale ile to może ważyć, to jest taki plasticzek. Więc 2 solidne porcje. Wow, próbujemy zmierzyć się z jedną porcją. Powiem ci, że nie będzie łatwo, zwłaszcza, że zjadłem przed chwilą pizzę jakiś czas temu. Ale makaron spróbujemy tutaj zmieścić, zjeść, żeby wszystko się zgadzało. Możesz zostawić. Próbuję skończyć challenge. Ogólnie mega dobry ten makaron. Włoski wieczór, tak jak ci mówiłem. Gość się prawie udławił, ale bluzka biała. Mam challenge. Zjeść te makarony bez brudzenia bluzki. Taka porcja. Powiem wam, że utrzymywać taką dietę i pływać to jest dla mnie naprawdę mega hardcore. Z racji tego, że zjesz taką objętość, nawet jak masz możliwości, że trenujesz, no to mieć taką objętość na brzuchu i z tym jeszcze trenować w wodzie, no to serio szacun. Co jest? Gość się udusi do końca odcinka. Ale powiem wam, że albo on był mega przyzwyczajony, albo jakoś to umiejętnie rozkładał, że po prostu trenował z rana, gdzie miał małą ilość posiłków, a później dobijał te kalorie. Ale jakbym miał w tym momencie iść na basen, to byłoby to naprawdę mega ciężkie. No i myślę, że mogłoby coś się skończyć jednoznacznie. Jedzenie mogłoby wyjść, więc naprawdę mega szacun dla gościa. Ej, mam włos? To jest włos, psi włos. Zawsze jak znajduję biały włos w jedzeniu, to nie wiem, czy to jest wina
knajpy, czy jednak moich psów? Chyba jednak moich psów. Speedrunuję to i lecimy z ostatnim posiłkiem, ale muszę co najmniej 40 minut przerwy sobie zrobić, bo łatwo nie jest, jak już ci wspominałem. I bum! Opitolone. Witam Państwa serdecznie na ostatnim posiłku, tylko to robię ustawienia kamery. Pięknie! Jesteście piękni, witam Was serdecznie, zapraszam do konsumpcji ostatniego posiłku. Nie wziąłem widelca, jak zwykle czegoś mi brakuje. Widelczyk jest już gotowy, pół kilo makaronu, uwaga, jak się prezentuje, tak jak w poprzednim daniu. No nie chce się jeść, a patrzcie co mi się tutaj ukryło. Jeden monster zabrakł, żeby było 5 sztuk w odcinku. To tak pies zawsze puka do drzwi. Na szczęście niedługo będzie studio i pies wyrolowany. Patrzcie to, monsterek przed snem. To nie jest za dobry pomysł. Pies też się ze mną zgadza, ale trzeba dopełnić kalorie, trzeba dopełnić obowiązki i wszystko zjeść. Makaronik jest całkiem spoko. W razie co, żaden pies w tym domu nie jest głodzony, one po prostu tak piszczą. W końcu nie ma się co oszukiwać, to są moje psy, one zawsze będą głodne, tak jak ja. No ale powiem wam, że w tym momencie totalnie nie jestem głodny, nie będę zgrywał kozaka, jest ciężko. Jedna z cięższych diet, jakie ostatnio były, Haaland przy tym to jest mega pikuś. No powiem ci, że gościu Phelps nie bez przyczyny ma chyba 28 medali. Chyba nikt nie będzie w stanie przez długi czas tego pobić. Wyobraź sobie, jak ciężko zdobyć jeden olimpijski medal, a ziomek ma 20 ponad. Wow, jak to się już ciężko je. Tak jak w każdym odcinku mam jeden produkt, którego totalnie nie chce mi się jeść przez długi okres, no to chyba w tym momencie przychodzi to na makaron. Niby dobry, niby fajny, ale nie w ilości kilograma i to jeszcze po takim dniu. Podsumowując to wszystko, dieta bardzo ciężka, bardzo wymagająca i czas treningów oraz jakby intensywność jest mega hardkorowa. Basen przepala mnóstwo kalorii i taka energia jest po prostu kluczowa do tego typu rywalizacji, jaką miał. Ten makaron będzie mi się śnić, a ja jeszcze przez pewien czas się teraz będę zachowywał jak dziecko, które nie chce zjadać swojego obiadu, jak za karę. Po zjedzeniu tego wszystkiego czułem się mega ociążały, ale nie ukrywam, że przez wykonaną aktywność dużo łatwiej było zjeść to wszystko. Ale jednak moja waga podskoczyła o prawie 6 kg. Pamiętaj, że 20 000 polubień przyspieszy realizację kolejnego materiału, więc do dzieła, subskrybuj ten kanał, a tutaj pojawiają Ci się ostatnie, poprzednie materiały, które koniecznie musisz nadrobić. Trzeba się jej pozdro. Pa!